Sprawdzę dzisiaj to urządzenie, jakim jest lodówka turystyczna, oczywiście lodówka z zamontowanym kompresorem. Dzięki temu ona będzie chłodzić nawet podobno do minus 20 stopni. Zobaczycie, jak to się sprawuje, do czego to wykorzystać. Pokażę Wam kilka ciekawych propozycji, jeżeli chodzi o tą lodówkę. Oczywiście zobaczymy jej rozwiązania techniczne i sprawdzimy, do czego może to się przydać. Zapraszam na materiał. Sprzęt ten oczywiście przychodzi w opakowaniu kartonowym, no i dodatkowo załączone do niego jest małe pudełko, w którym znajdziecie instrukcję obsługi, no i dwa przewody. Jeden to jest oczywiście przewód do podłączenia do zapalniczki samochodowej, tak jak widać, obydwa przewody zakończone są taką samą wtyczką, a drugi przewód jest to przewód sieciowy z zasilaczem, który osiąga moc aż do 60 W. Instrukcja wprawdzie nie jest w języku polskim, ale bardzo łatwa do przeanalizowania. Na pierwszy rzut oka rzuca się oczywiście informacja, że aplikacją do obsługi tej lodówki z Waszego telefonu jest aplikacja Tuya Smart. Co za tym idzie, bardzo łatwa i przyjazna aplikacja, dzięki której będziecie mogli łatwo sparować swój telefon z tą lodówką. Przyjrzymy się teraz zewnętrznemu wyglądowi. Zobaczcie, są tutaj kółka są dosyć fajne, gumowane. Także mamy tutaj warstwę gumy, mamy tu dwie rączki, które oczywiście chowają się dosyć solidne, także fajne takie walizkowe uchwyty do przenoszenia tej lodówki. Z drugiej strony mamy taki sam, ale dodatkowo, jeżeli chcielibyśmy ją ciągnąć na kołach, to mamy taką rączkę, która sprawia, że możemy cały zestaw podnieść do góry i pociągnąć to oczywiście na kołach. Na przodzie mamy również pokazane klasę energetyczną. Jest to klasa energetyczna D, 112 kWh. Tak jak widzicie, to chyba rocznie tyle zużyje ta lodówka. Mamy tutaj z boku wejście na zasilanie oczywiście 12-24 V, gdzie podłączamy sobie te przewody, które na początku Wam pokazałem. Wycięcia tutaj w tej obudowie sugerują, że tutaj na pewno są jakieś wyloty powietrza, dzięki którym kompresor po prostu wydmuchuje ciepłe powietrze. Zobaczymy teraz, jak to wygląda w środku. Zatrzask dosyć fajnie, leciutko pracuje. Zobaczcie, na dzień dobry pojawia nam się deska do krojenia, którą możemy sobie tutaj wymontować. No i to jest dodatkowy atut, który otrzymujemy razem z tą lodówką. Ukazują nam się dwie komory, jedna komora niskiej temperatury i druga komora na wyższą temperaturę. Niska temperatura może osiągnąć nawet minus 20 stopni, co będziemy sprawdzać oczywiście, a ta komora uzyskuje temperaturę oczywiście bez możliwości nastawy, jest to temperatura po prostu chłodzenia. Czyli mamy tutaj kawałek powierzchni chłodzącej, która po prostu tutaj nam będzie ochładzać tą powierzchnię tutaj do niższej temperatury jak temperatura otoczenia, ale nie będzie to mrożenie, tak jak tutaj na przykład jeżeli ustawimy z tej strony sobie zamrażarkę. Możemy wyjąć tą przydziałkę i uzyskujemy wtedy jedną powierzchnię, całą, dużą, która nam tutaj spełnia rolę albo zamrażarki lub spełnia rolę lodówki. Mamy również korek do wypuszczania wody. Jeżeli mamy tutaj jakaś woda nam się zbierze, no bo wiadomo, jeżeli są różnice temperatur, to skrapać się będzie woda. Tyle jeżeli chodzi o środek. Drzwi bardzo delikatnie chodzą, drzwiczki, klapa. Bardzo fajnie, przyjemnie to zrobione. Tutaj mamy miejsce w razie czego na kubki, jeżeli chcielibyśmy sobie to zamontować w jakimś pojeździe, choć nie sądzę, żeby przy hamowaniu bądź szybszych ruchach to w jakikolwiek sposób nam trzymało nasze napoje. Przełączyłem lodówkę stacjonarnie, w tej chwili już jesteśmy podpięci pod gniazdko, temperatura ustawiona na minimum. Zobaczymy, do jakiej temperatury realnie to dojdzie. Oczywiście temperaturę będziemy mierzyć za pomocą tego urządzenia. Czujnik Tuya, czujnik temperatury będzie nam pokazywał wilgotność i temperaturę. W tej chwili jest upał na dworzu. Dzisiaj mamy sobotę, upalny dzień. Zobaczcie, 29 stopni, 57 wilgotność, słoneczny dzień. No i teraz umieszczę ten czujnik wewnątrz tej lodówki. Oczywiście wyjmę to i zostawimy go tu w środku. I będziemy sprawdzać, ile realnie temperatury na minus jesteśmy w stanie osiągnąć. Na razie się jeszcze nie zmieniło. Poczekamy, za chwilę zacznie spadać. Będzie oczywiście można zobaczyć wykres temperatury. Zaczynamy od 29 stopni, 57 wilgotność. No i sprawdzimy, do jakiej temperatury zejdziemy
realnie z tą lodówką. Przez kilka dni lodówka była podłączona do prądu, cały czas do sieci i utrzymywałem cały czas temperaturę minusową. Chciałem sprawdzić, na jakim poziomie ten minus się utrzyma. No i tutaj według tego wyświetlacza pokazywało od minus 20 do minus 15, czyli tak około 5 stopni wahania były oczywiście w tą i w tamtą, no ale ogólnie cały czas na minusie temperatura była tutaj utrzymywana. Jeżeli chodzi o aplikację, pokazuje też cały czas minus 16. Jeżeli chodzi o czujnik temperatury umieszczony w środku, który tam się znajduje, on pokazuje minus 14 cały czas. No i dosyć ta temperatura się utrzymuje, tak jak widzicie tutaj, na dosyć niskim poziomie. On cały czas pokazuje 14. Teraz może nie jest dokładnie wykalibrowany, może nie jest to dokładny czujnik, no ale cały czas w granicach minus 14, minus 15 pokazuje. Zaraz spróbuję to na Home Asystencie jeszcze sprawdzić. Tutaj na Home Asystencie widzicie, jak to pracowało w ciągu kilku dni. Tutaj czujnik na początku był w pomieszczeniu, czyli w garażu. Tak jak widać, temperatura dochodziła nawet do 30 stopni, a tutaj w tym momencie został umieszczony już w lodówce i od tego czasu, od niedzieli, właściwie od soboty wieczorem, mierzy temperaturę ujemną w tej lodówce i tak jak widzicie, cały czas temperatura jest poniżej oczywiście 10 stopni. No tutaj pokazuje, myślę, że około 14, minus 14 cały czas pokazuje mniej więcej 14,4, tutaj schodziło gdzieniegdzie niżej, no ale trzyma cały czas ujemną temperaturę. Maksymalna temperatura to wydaje mi się według tego czujnika oczywiście, który nie jest też skalibrowany, to będzie minus 15 stopni, co nie znaczy, że nie jest niższa. No i teraz otworzymy tą lodówkę, zobaczymy jak to się ma tutaj w środku. No i tutaj mamy oczywiście lód wszędzie. Widać, gdzie są spirale zamontowane, tak jak widzicie jest całkowite chłodzenie tego tutaj, spirale chłodzące. Temperatura jest mierzona przez ten czujnik, który już wyjmę, bo on tutaj ledwo zipie w tym mrozie. No i tutaj jedyny minus tego przy dłużej wysokiej temperaturze na zewnątrz, zobaczcie, skrapla się tutaj dokładnie w tym miejscu, bo widocznie powietrze się w tym miejscu tutaj zaczyna skraplać. Nie jest to jakaś duży problem, ta woda nie leci do środka, po prostu różnica temperatur powoduje, że tutaj się delikatnie skrapla, ale to ma miejsce tylko i wyłącznie przy temperaturach ujemnych, takich jak ustawione są tutaj. Zaraz ustawię tą lodówkę jeszcze w temperaturę około 4 stopni, no i zabiorę ją na zakupy. Umieszczę tą lodówkę teraz właśnie w bagażniku, tak jak tutaj widzicie, w tym momencie ona sobie tu wejdzie. Podłączę ją pod zasilanie zapalniczki samochodowej. Taka wtyczka dostarczona przez producenta razem z lodówką. Podłączam ją oczywiście tutaj do złącza, które obsługuje zarówno 12 jak i 24 V. Drugi koniec oczywiście do gniazda zapalniczki samochodowej, czyli w tym miejscu. Ustawimy temperaturę sobie na 5 stopni, zróbmy 4 stopnie Celsjusza. No i z taką temperaturą będziemy tutaj podróżować z wkładem, który za chwilę tutaj umieszczę. Pierwszą rzeczą, którą tam włożę, to jest termometr, oczywiście taki z wyświetlaczem. Zaraz tutaj umieszczę go w środku, żeby mierzył nam. Zobaczcie, temperatura 25 stopni 56, wilgotność. Zamykamy to w tej chwili w lodówie i jedziemy na zakupy, które tutaj będą się odbywały. Zobaczcie, lodówka jest na tyle mała, że w takiej C-klasie można sobie spokojnie roletkę zaciągnąć. Po pierwszych zakupach już jest część produktów w środku i wygląda to w ten sposób. Zamykamy i jedziemy dalej. Dorzucone trochę warzyw i zobaczymy, jaka jest tu temperatura po chwili podróży. 8 stopni, 77 wilgotność, ale wilgotność pewnie dlatego, że co chwilę to otwieram. Dobra, pakujemy i jedziemy dalej. Po dojechaniu na miejscu sprawdzimy teraz, jaką temperaturę tutaj utrzymujemy w środku. Pamiętajmy także, że to było co chwilę otwierane pod sklepami, żeby dorzucić trochę produktów, oraz na parkingu kompresor nie był włączony, lodówka była tylko zamknięta, także nie spodziewam się strasznie niskich temperatur, ale wystarczająco niskich, żeby przechować te produkty w bezpieczny sposób. Zobaczmy, mamy w tej chwili 12 stopni, dosyć chłodno, oczywiście w tym miejscu, bo to nie znaczy, że jest tutaj cieplej. No i tutaj produkty, które zakupiłem, oczywiście dotykając ściankę jest też wilgotna, przez to, że się co chwilę otwierało, para się skrapla. Sprawdzimy teraz, jak to sparować z telefonem. Zobaczcie, lodówka jest podłączona do tego powerbanka. Przy okazji zobaczymy, jaką moc pobiera ta lodówka.
Zasilanie tutaj i do zapalniczki samochodowej. Aplikacja, która już jest otwarta. Mamy tutaj moje urządzenia. No i zaraz uruchomimy DC. Lodówka powinna się włączyć. Zobaczcie, uruchamia się. Mamy 18 stopni w środku, 21 w drugiej komorze, bo to jest temperatura pierwszej komory, to jest temperatura drugiej komory. Najpierw odblokujemy urządzenie, przytrzymując te dwa przyciski. Tutaj ustawia się temperaturę, którą chcemy osiągnąć, oczywiście w tej pierwszej komorze po lewej stronie. Także mamy do wyboru tutaj zakres temperatur, prawdopodobnie od minus 20. Tak jest, minus 20 to jest maksymalnie. Zobaczymy, dokąd możemy sobie tutaj w drugą stronę to ustawić. Do 20 stopni, czyli zakres jest od minus 20 do plus 20. Uruchomimy to na 0 stopni. Mamy 0 w tej chwili. Oczywiście pokazuje aktualną temperaturę w pierwszej komorze i aktualną temperaturę w drugiej komorze. Jakby nie uruchomił Wam się Bluetooth, to przytrzymanie tych dwóch przycisków naraz uruchamia właśnie opcję Bluetooth. No i w tym układzie możemy przejść do aplikacji, naciskając plusik u góry, dodaj urządzenie. Pojawia nam się lodówka, tak jak widzicie, Car Fridge. Dodajemy ją i ona automatycznie się nam tutaj doda. Tym długopisikiem możemy sobie zmienić nazwę, jeżeli chcemy, jak tam nam pasuje oczywiście. Lub po prostu robimy zakończ, no i lodówka wskakuje nam na ostatnie miejsce. Dodatkowo otwiera się panel sterowania. Mamy teraz tą samą temperaturę tutaj, co w lodówce. Oczywiście symbol tu u góry szeronu pokazuje, że w tej chwili chłodzi. Możemy teraz zjechać niżej, zobaczymy czy działa, do minus 13. No i oczywiście tu się na lodówce też zmienia. Ustawimy z powrotem na 0 bądź na 1. Niech będzie 1 stopień. Mamy też temperaturę komory A i komory B. Komora A to jest ta większa. Zobaczmy, jaką mocą dysponujemy. 30-40 W. Zobaczcie, waha się ta moc. Okolice 44 W. Tyle energii pobiera ta lodówka podczas pracy. Takiej normalnej oczywiście, na ustawieniu max. W funkcjach jest jeszcze ustawienie Eco. Sprawdźmy. I ochrona baterii. Tu jest ochrona wysoka baterii. My możemy ją wyłączyć też. Ochrona baterii, pewnie tu chodzi o częstość pracy tej lodówki. Także robimy na low, robimy na max i zobaczymy, co nam tutaj wykręci. Kompresor zaczyna pracować. 38 W. Swoją drogą, nie wiem czy słyszycie, ale lodówka jest tak cicha, że nawet nie słychać jej pracy. Dobra opcja, jeżeli chcecie trzymać tą lodówkę w własnym pokoju lub w miejscu, gdzie nie lubicie hałasu, to ona będzie bardzo cicho chodzić i praktycznie słychać jej nie będzie. Wykręcamy nawet 47 W.